Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania, a w dzisiejszym tutorialu kolejny sweterek. Oczywiście będzie to sweter z serii zimowy, bo zbliża się zima i tym razem postanowiłam przerobić sobie taki dosyć gruby ten sweter, więc on jest dokładnie bardzo ciepły, bardzo gruby. Jeśli chodzi o konstrukcję, to tak jak pewnie już tutaj zauważyliście, będzie to sweter robiony metodą raglanową, czyli robimy go od góry. Ja robię sobie na górze golfik, taki mini golfik. Następnie w 4 punktach z przodu, jak i z tyłu będziemy tworzyć zwiększenia, tak żeby ostatecznie dojść do odpowiedniej szerokości i wysokości swetra. Następnie wydzielimy sobie rękawki, przerobimy panel tył i przód razem i z powrotem wrócimy do rękawów, żeby je dokończyć. Wzór robię metodą dookoła, metodą ślimakową, czyli nie ma żadnego łączenia. Będzie to sweter bezszwowy, bez żadnych szwów, bez niczego, więc ja uwielbiam tego typu swetry, kiedy wiem, że nie muszę nic zszywać. Jeśli chodzi o poziom trudności, to wzór będzie się składał na przemian ze słupków oraz z słupków reliefowych przednich. Jedyną trudnością będzie zachowanie tutaj ciągłości wzoru przy linii raglanowej, więc ja Wam pokażę, jak odpowiednio zwiększać, żeby wzór odpowiednio ładnie się układał. Może z tej strony Wam pokażę, jak właśnie wygląda ta linia raglanowa. Ale oczywiście to nie jest trudne, wystarczy się tylko wpatrzyć dobrze ekran i słuchać mojej porady, więc jak najbardziej próbujcie, bierzcie szydełka i przerabiajcie ze mną. Sweterek robi się w miarę szybko, przyjemnie, ponieważ ja przerabiam go na szydełku 5 mm i używam do tego podwójnych motków, podwójnych nici. W ogóle ten sweterek jest dedykowany do wszystkich nitkowców, ja to tak nazywam, czyli motków nakręcanych z nitek, czyli takich motków luźnych, z nieskręconych nitek. I do tego projektu użyłam sobie motków od firmy Kokonki, była to seria Kokonek Pur. W składzie ma 100% wełny merynosa i taki kokonek ma 3 nitki. I właśnie, żeby stworzyć taki gruby sweterek, ja biorę te 3 nitki z jednego motka i z drugiego, łączę razem w taki sposób, żeby właśnie mieć 6 nitek. Czyli na tym polega grubość mojego swetra, przerabiam 2 motki razem, czyli mam w sumie 6 nitek. Jeśli chcecie przerabiać z jednego motka, nie ma problemu, możecie spróbować, natomiast pamiętajcie, że wtedy trzeba zrobić na pewno próbkę, więcej oczek i dobrać odpowiednio mniejsze szydełko. Szydełko 5 mm, myślę, że dedykowane będzie bardziej tylko do włóczki składającej się właśnie z wielu tutaj niteczek, z 6. Jeśli chodzi o zużycie, to ja miałam 2 motki po 1500 metrów, czyli tak naprawdę 3000, tylko że łączyłam je razem, czyli dalej jakby 1500. Sweter jest dosyć duży, gruby, dużo właśnie pochłonął tej włóczki, ale dlatego, że wzór jest po prostu taki wypukły, grubszy. No i zostało mi tutaj troszeczkę. Jeśli planujecie robić z pojedynczej, na pewno mniej wejdzie. Nie potrafię Wam powiedzieć ile, bo po prostu nie przerabiałam, ale na pewno zużycie będzie mniejsze. I oczywiście nie jest dedykowany ten sweter konkretnie tej włóczce, że musicie zrobić ją z włóczki Merino. Jak najbardziej możecie mieszać dowolnie włóczki, ponieważ z tej serii jest bardzo dużo różnych możliwości. Można połączyć wełnę Merino z akrylem, bawełnę z akrylem, bądź samą bawełnę. Ja mam akurat tutaj jeszcze motek Recoton, który ma samą bawełnę i tam też owszem jest do wyboru ilość nitek. Tu akurat mam 4, ale tam też można wybrać 3 nitki i wtedy połączyć 2 motki 3-nitkowe razem. Jak najbardziej również będzie się to ze sobą nadawało. Wszystkie możliwe motki, które po prostu mają luźno nieskręcone nitki. Ja lubię pracować na tych nitkach, zwłaszcza właśnie przy reliefach, bo one się bardzo fajnie układają. A żeby Wam to udowodnić, zaczęłam kolejny sweterek. Tym razem on będzie już bardziej na wiosnę, więc przez zimę mam czas, żeby skończyć. On jest zrobiony z trochę innej włóczki od Wool Amore. Ja już przerobiłam sobie tą włóczką taką bluzeczkę ombre i ona ma w składzie 50% bambusu i 50% bawełny. Ona ma co prawda 4 nitki, ale uwaga, te 4 nitki są prawie takie same jak te 3 tutaj, a nawet te 3 są grubsze niż te 4, więc w sumie przerabiając ten sweter mam tutaj 8 nitek, bo również używam 2 motków.
mam 8, ale te 8 tak naprawdę jest ciut mniejsze niż te 6, więc pamiętajcie, że ja Wam nie dobiorę dokładnie szydełka, bo wszystko zależy od tego, ile nitek wybierzecie, jaki zamierzacie zrobić gruby sweter. Więc dla przykładu ten sweterek zrobiłam sobie szydełkiem 5 mm, natomiast ten, który tutaj zaczęłam, 4 mm. I ta czwóreczka daje mi właśnie taki wygląd bardziej ażurkowy, czyli to też nie jest taki ściśnięty wzór, tylko tak jak zobaczycie, ma widać dziurki. No i z tyłu tak się prezentuje. Więc ten sweterek mam zamiar dokończyć przez zimę. Jeśli chcecie, to Wam pokażę, jak on już wygląda w całości. Tutorialu nie będzie, bo jest dokładnie to samo, co tutaj. Nawet liczba oczek jest taka sama, więc nic tutaj nie zmieniałam. Oczywiście ja Wam wszystko powiem, na co zwracać uwagę, jak dobrać oczka, jak przerabiać wzorek. Także serdecznie oczywiście Was zapraszam do chociaż zrobienia próbki i sprawdzenia, czy Wam się po prostu podoba ten wzór i ten sposób przerabiania tego sweterka. Więc tak, myślę, że już wszystko powiedziałam. Wybieramy niteczkowe włóczki, dobieramy sobie szydełko, zaczynamy od góry, robimy łańcuszek, sprawdzamy, czy przechodzi przez szyję. Następnie oczywiście w dalszej kolejności wszystko Wam powiem, jak przerabiać. Także serdecznie Was zapraszam już na ciąg dalszy. Ok, więc nasz sweterek zaczynamy od góry. Tak jak mówiłam, jest to raglan od góry, więc na początek musicie zdecydować, czy robicie golf, czy robicie sweterek z takim luźniejszym dekoltem. Ja postanowiłam zrobić pół golf, więc u mnie tutaj szerokość to jest około 23 cm i wysokość oczywiście dowolna i ja mam tutaj około 5 cm od momentu, kiedy zaczynam sobie tutaj zwiększenia. Więc ta część tutaj to jest taki mini golf. Słuchajcie, ja wiem, że możecie robić z różnych włóczek, nawet będziecie musieli, ponieważ tej włóczki obecnie nie ma, nie wiem, czy ona wróci, czy nie. Natomiast tych włóczek, tak jak mówiłam Wam, niteczkowych jest bardzo dużo i możecie łączyć dowolną liczbę tych nitek. Ja mam połączonych 6 nitek, jest to dla mnie dosyć już gruby splot, więc nie potrzebuję zbytnio dużo tutaj oczek łańcuszka, ale jeśli pokusicie się zrobić sweterek tylko z 4 nitek, pamiętajcie, że ta liczba będzie za mała oczek, bo wtedy ten sweterek będzie cieńszy, nie będzie taki gruby. Ja Wam powiem, na co przede wszystkim trzeba zwracać uwagę, planując ten wzór i to Wam powiem. Natomiast ten pierwszy początkowy łańcuszek musicie sobie zaplanować sami. Najlepiej zrobić próbkę, bądź jeśli nie robicie próbek, to od razu mniej więcej wstrzelić się w liczbę oczek, może trochę podobną do mojej, bądź większą w zależności, czy bierzecie więcej, czy mniej niteczek, zamknąć okrążenie i przerobić kilka rzędów i wtedy już możecie przełożyć przez głowę i zobaczyć, czy przede wszystkim Wam przeszło przez głowę, czy nie jest zbyt luźne, czy nie jest zbyt ciasne. I w ten sposób też możecie sobie właśnie dostosować ten golf. Jeżeli widzicie, że jest zbyt luźne, to możecie zobaczyć, ile tych oczek musicie zdjąć. Jeżeli zbyt wąskie, to ile musicie dodać. Niestety nie powiem Wam dokładnie, ponieważ tak jak mówię, chciałabym, żeby była kontynuacja tej włóczki, ale nie widzę jej na razie, więc wszystkie inne niteczkowe włóczki jak najbardziej się będą nadawały, natomiast musicie sami zaplanować sobie tą górę, dostosować pod swoje potrzeby. Tak jak mówię, tak naprawdę nie musi też być to golf, może być to zwykły sweter po prostu z szerszym dekoltem. I dla przykładu ja pokażę Wam na innej włóczce, na innej próbce, ponieważ w ogóle w tym kolorze byście nic nie widzieli, ten brąz był bardzo ciemny i ciężko pokazywać w ogóle wzór, więc ja również użyję tutaj takiej włóczki z niteczek, z tym, że jest to już inna firma, jest to firma Wool Amore i dla przykładu ja mam tutaj bambus bawełna, 50% bambusu, 50% bawełny i niby są tutaj 4 nitki, ale te niteczki są cieńsze od tej merino, więc w sumie mam 8, ale po połączeniu tych 8 nitek czuję, że ten splot jest dalej cieńszy niż te 6 tutaj, więc pamiętajcie, że to nie jest powiedziane czy 6 czy 4, w zależności jaka grubość nitek, z czego robicie. Po prostu musicie sobie wybrać odpowiednie szydełko i odpowiednią liczbę oczek. I tak jak Wam mówiłam, ten sweterek przerabiałam szydełkiem 5 mm, ale tutaj zauważyłam, że splot jest cieńszy, więc postanowiłam użyć 4,5. Więc jest to na tyle takie ruchome, to szydełko, ten rozmiar szydełka,
ta włóczka, którą będziecie używać, że po prostu nie powiem Wam dokładnie, co będzie lepsze, sami musicie zadecydować, jak najlepiej Wam się przerabia te niteczki. Pamiętajcie, że ja robię raczej taki sweterek z dużym splotem, z grubszym. Jeżeli pokusicie się właśnie o jednak 3-nitkowce lub 4-nitkowce, to szydełko musi być znacznie mniejsze, no i znacznie więcej tych oczek. Więc tak, pokazuję Wam, jak zrobić tą część. Wy po zrobieniu również tej części sprawdźcie, czy Wam odpowiada, dostosujcie liczbę oczek. Ja oczywiście Wam powiem, na co przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, planując tą liczbę oczek. Więc już Wam pokazuję. Ja mój raglan zaczęłam od 88 oczek. To było, co nabrałam tutaj. Zrobię to samo tutaj tą niteczką, sprawdzę, czy nie będzie za mało, czy za dużo, ewentualnie sobie jeszcze dostosuję, natomiast pokażę Wam, co jest tutaj i tak naprawdę nie ma znaczenia, ile ja tutaj nabiorę, Wy po prostu musicie wiedzieć, jak wygląda wzór i jak wyglądają zwiększenia, więc na tym, co miałam tutaj, pokażę Wam, jak to będzie wyglądało i na co trzeba zwrócić uwagę. Pamiętajcie, że oczywiście zawsze wybieramy liczbę parzystą, to nie ulega wątpliwości, musicie tak zaokrąglić liczbę, żeby była parzysta. Następnie rysujemy sobie takie 4 punkty, to są nasze punkty raglanowe, więc tutaj zawsze jest po jednym oczku, tak? Następnie rysujemy sobie tył, to są nasze plecy, nasz przód i nasz tutaj taki rękaw, taki przekrój bardziej z góry. I planujemy w taki sposób, żeby zarówno plecy, jak i rękawy miały liczbę nieparzystą oczek. Pamiętajcie o tym, jest to bardzo ważne na początku, żeby zaplanować liczbę oczek nieparzystą w środku. Ja przyjęłam sobie taką zasadę, że tył i przód mam 31 oczek, natomiast na rękawę mam po 11. Przyjęłam zasadę, że 2/3, ja zawsze staram się rozplanować w taki sposób, że dzielę sobie po prostu na pół, wtedy wiem, jak rozplanować te oczka. Przykładowo, te 88 oczek, od tych oczek muszę odjąć 4, ponieważ tu są moje punkty na raglan. Zostają mi 84 oczka. I teraz te 84 oczka ponownie dzielę na pół, żeby wyznaczyć jeden cały rękaw i jeden cały panel. Dla mnie jest tak osobiście wygodniej, mi się to sprawdza, więc polecam taką samą metodę, czyli gdy podzielę to na 2, wyjdzie mi 42, tak? Czyli teraz te 42 oczka staram się rozplanować na tył i na jeden rękaw. Oczywiście to samo symetrycznie będzie z przodem i z drugim rękawem, po prostu skupiam się tylko na razie na jednej połowie. I ja przyjęłam zasadę, że 1/3 oczek idzie na rękaw, a 2/3 idą na panel tylny. U mnie się to sprawdziło, idzie bardzo fajnie, symetrycznie, ładnie się te oczka sprawdzają, układają, więc u mnie jest taka metoda, mniej więcej, mówię mniej więcej, ponieważ wiadomo, że nie da się tego dokładnie podzielić, nie jest to liczba podzielna przez 3, pamiętając zasadę, że zostawiamy w każdym tutaj panelu liczbę oczek nieparzystych. Czyli tym sposobem, tu mam 31 plus 11, to oczywiście daje mi te 42. Jeżeli będziecie planować swój raglan, pamiętajcie, że liczba oczek musi być parzysta, musicie od niej odjąć 4 oczka, żeby rozplanować sobie tutaj linie raglanowe, następnie podzielić sobie na pół i tą połowę podzielić na 3, mniej więcej. Mówię mniej więcej, ponieważ zdaję sobie sprawę, że nie da się tego tak dokładnie podzielić i wtedy jedną część zostawiamy na rękawę, a 2/3 części zostawiamy na panel, ok? Tylko pamiętajcie, żeby tak tą liczbą manipulować, żeby zawsze była liczba nieparzysta. Jeśli Wam się to dokładnie nie udaje, na przykład przy 80 tam, nie wiem, czy 90 oczkach, to dodajcie o to jedno oczko, czy 2 więcej, tak, żeby Wam się po prostu zgodziło. To jest ważne. I tak jak mówię, w grubym swetrze 88 oczek jest ok, jest to golf. Natomiast przy cieńszym, przy dekolcie większym na pewno będzie to za mało. I wtedy na przykład możecie zacząć planowanie na przykład od 100 oczek, tak? Od 100 odjąć sobie 4, zostaje Wam na przykład 90, wtedy 6. Podzielić sobie na pół, zobaczyć jak to się układa tutaj. Dodawać zawsze tak samo, żeby oczywiście te połowy
Dwa rękawy muszą być takie same, tył i przód musi być taki sam i oczywiście 4 punkty na reglan. Czyli cała ta suma dla mnie oczek to jest 88, tyle nabieram i tyle Wam pokazuję, jak zrobić. Jeśli na przykład jest to dla Was odpowiednia liczba, ale trochę za mała, na przykład brakuje Wam, nie wiem, 3-4 cm, to pamiętajcie, żeby zwiększyć na przykład tył i przód o 2 oczka. Czyli nie zostawiamy 32, tylko 33 i 33, zostawiając rękaw. Gdy widzicie, że ta jest znacznie za mała, możecie również dodać do rękawa, ale każde takie okrążenie to jest +2. Ja na początek, jeżeli Wam tych oczek brakuje mało, zdecydowałabym dodać tylko do panelu przód i tył. Natomiast gdy tych oczek brakuje więcej, dodać w każdym rzędzie po 2 i wtedy macie o 8 oczek więcej. To już jest troszeczkę więcej. Bądź stosować cały czas technikę moją, na przykład właśnie, to też może być dobry pomysł, że stosować co 8 oczek. +8, +8, +8 i sprawdzać, czy jest odpowiedni dekolt. Czyli jak gdyby cały czas zwiększać o 8 w każdym rzędzie po 2. Jest to też takie dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o sweterek z cieńszy. Na przykład jeżeli będzie robić cieńszą włóczką, wyjść od mojej liczby bazowej, a dodawać po 2 oczka ciągle tutaj, pamiętając, żeby tu była liczba nieparzysta. Więc próbujemy, nie boimy się, robimy pierwszy łańcuszek, sprawdzamy, czy ten dekolt będzie odpowiedni. Radzę przerobić trochę więcej tych rzędów, bo wiadomo, on się jeszcze ułoży pod wpływem robienia wzorów i dopiero kiedy już będziecie pewni, że to jest Wasz dekolt, to wtedy pokażę Wam oczywiście zwiększanie, ale na początek skupimy się na zrobieniu tego golfu. Więc już Wam pokazuję. Więc oczywiście robimy sobie pętelkę podstawową. I tak jak powiedziałam, ja nabieram 88 oczek łańcuszka, czyli po prostu zwykłe oczka. 2, 3, 4, 5. I mam zrobiony łańcuszek z 88 oczek. Oczywiście nie bierzcie tego łańcuszka jako wzornik, ponieważ to jeszcze nie ma wzoru, więc może być luźne, więc absolutnie nie przykładajcie tego do szyi. I teraz tak, ponieważ wiem, że różne osoby robią te swetry i początkowe i zaawansowane, dla zaawansowanych powiem, że łańcuszek można już złączyć, połączyć oczkiem ścisłym tutaj i wykonać w pierwszym oczku w tym samym półsłupek nawijany. Natomiast dla osób początkujących doradzam przerobić sobie pierwszy rząd półsłupkami nawijanymi, ponieważ tutaj trzeba bardzo pilnować, żeby się ten łańcuszek nie zwinął, nie zakręcił i czasami to nas już na początku zniechęca do całej pracy, że mamy ten łańcuszek, że musimy wyszukać tych oczek, że musi się nam nie poskręcać, więc prostszą metodą jest przerobić pierwszy rząd. Oczywiście, tak jak mówię, to zależy od Waszego stopnia cierpliwości i od oczywiście umiejętności. Ja sama czasami mam problem, żeby wszystkie oczka wyłapać, więc po prostu ułatwiam sobie pracę i przerabiam pierwszy rząd i dopiero po pierwszym rzędzie łatwiej mi jest połączyć to w okrążenie. Czyli tak, mam 88 oczek, jeśli przerabiacie pierwszy rząd tak jak ja, musicie zrobić oczko brzegowe, czyli to jest 89, ale jego nie bierzemy w ogóle pod uwagę, ponieważ gdy odwrócicie łańcuszek, tutaj, mamy takie środkowe pętelki tylne i w drugą taką pętelkę, czyli ta była pierwsza, którą przed chwilą zrobiłam i ta jest druga, wbijam szydełko, robię narzut, wbijam szydełko w drugą pętelkę i przerabiam pierwszy półsłupek nawijany. I oczywiście ten pierwszy półsłupek od razu sobie zaznaczcie, żebyście mieli pewność, który to jest. Włóżcie sobie znacznik. I teraz całe te oczka przerabiamy półsłupkami nawijanymi w taką oto tutaj tylną pętelkę. Uwaga, ja przerabiam w tylną pętelkę, dlatego że ja już nie wykańczam górą tego łańcuszka, ponieważ on jest ładny. To stanowi moją górę golfu. Tutaj to są dokładnie te same łańcuszki, więc nie robię tutaj, dlatego robię w tylną pętelkę. Jeśli nie umiecie robić w tylną pętelkę, robicie sobie na przykład w pierwszą, czy tam w jakąś dowolną, też może być, ale pamiętajcie, że ja też mówię, że na końcu można ten golf jeszcze obrębić, dokładnie takim samym sposobem jak dół, takimi łańcuszkami, więc spokojnie, nie musi to być oczywiście końcowy etap, to zależy jak Wam tam wyszło i jak chcecie sobie jeszcze wykończyć. Tymczasem, tak jak mówiłam, robię narzut, wybieram tylne pętelki łańcuszka, tylne są wtedy, kiedy tutaj z przodu widzicie dwie, tylną, taki cały łańcuszek. I przerabiam półsłupki nawijane, czyli narzut,
wbijam się w pętelkę, przekładam, pobieram jeszcze raz włóczkę i robię półsłupki. To jest w ogóle pierwszy taki rząd. My nie będziemy w ogóle robić półsłupków nawijanych, będziemy robić słupki oraz słupki przednie reliefowe. Taki będzie wzór, natomiast ten pierwszy wzór, ten pierwszy rząd wygląda troszeczkę inaczej. Dzięki temu wygląda też lepiej, nie jest taki luźny. Czyli zobaczcie, przerabiamy półsłupki. I już tutaj właśnie przy wyborze włóczki i szydełka zobaczycie, jak Wam się łatwo pracuje, czy trudno w danym rozmiarze. Już tutaj możecie właśnie próbować zwiększać bądź zmniejszać szydełko. I tak, ja przerobię sobie do końca moje półsłupki nawijane. I ja już zrobiłam sobie cały łańcuszek, mam 88 moich półsłupków nawijanych. Pamiętajcie, żeby przeliczyć sobie te oczka i sprawdzić, czy macie dokładnie tą liczbę, którą założyliście. I teraz dopiero łączę o to okrążenie, czyli rozkładam w taki sposób ten mój pierwszy rząd, ten wężyk, żeby góra pasowała do góry, a jednocześnie nie był nigdzie poskręcany. Czyli przód wzoru mam tutaj z tej strony, od zewnątrz, natomiast wewnątrz jest lewa strona wzoru. Czyli musi być tutaj bardzo równo i pamiętajcie, żeby nigdzie nie był poskręcany i góra do góry. Dlatego uważam, że jest to prostszy sposób na łączenie, zwłaszcza dla osób początkujących, bo tutaj się na pewno nie ma szans, żebyśmy się pomylili. Natomiast jeśli osoby zaawansowane już to zrobiły, czyli mają połączony łańcuszek, tak jak mówiłam, trzeba wykonać rząd półsłupków nawijanych. I teraz tak, wypinam sobie marker, wkładam w pierwsze oczko, które miałam zaznaczone i łączę z tym, które było tutaj. I teraz wbijcie sobie tutaj marker jeszcze raz w to oczko łączeniowe, żebyśmy mieli pewność i nie pomylili się, że to jest oczko z ostatniego rzędu, tylko z tego pierwszego. Ja przechodzę już do wzoru. Ja będę pracowała spiralą, czyli nie będę łączyła ze sobą rzędów, bo to ładniej wygląda. Wolę tak, wzór się nie ciągnie, nie przekształca, idzie równo, więc czemu by nie skorzystać. Natomiast jedynym przejściem, które pewnie zauważycie, będzie góra tutaj. To będzie taki jedyny moment, w którym my tą spiralę połączyliśmy i te rzędy może być widać. Natomiast jest to tył swetra dla mnie, mało widoczne miejsce, na pewno mniej niż jakby szef miał być po całości. I zobaczcie, mamy oczko łączeniowe, to jest ostatnie oczko z poprzedniego rzędu i tutaj teraz pracujemy już innym wzorem. Mamy też tutaj pierwszy nasz półsłupek nawijany, który robiliśmy. On jest, na pewno zauważycie, pierwszy półsłupek, oczko, półsłupek. Zawsze jest oczko, a potem jest następny półsłupek. I tutaj wykonujemy, słuchajcie, słupek reliefowy przedni. W ogóle wzór to będzie na zmianę. Będziemy robić słupki reliefowe przednie ze słupkami zwykłymi. Więc pamiętajcie, że taka jest kolejność wykonywania wzoru, zawsze na przemian. I zaczynam od tego słupka tutaj reliefowego, ponieważ prościej mi go będzie tutaj wykonać. Będzie najmniej widoczne łączenie. Czyli tak, robię narzut. Pobieram sobie cały ten tutaj słupek, czyli tak, zobaczcie, wbijam tak szydełko, żeby go mieć na szydełku, żeby był z przodu, cały słupek, tak wygląda to z tyłu. Przekładam sobie włóczkę pod nim tutaj, mam teraz 3 pętelki, pobieram, przekładam przez 2, pobieram i jeszcze raz przez 2. Jest tu na razie takie troszeczkę niepewne połączenie, ale zaraz Wam pokażę, jak to wyprostować, natomiast zróbmy ten pierwszy rząd. Można sobie na razie zaznaczyć, żeby nam się nie pomyliły oczka, czyli mamy pierwszy relief. Następnie robimy słupek zwykły, czyli pamiętajmy, że za reliefem jest oczko, które my musimy przerobić. Tym razem wbijamy się w oczko i przerabiamy sobie słupek. Raz i 2, tak? Następnie przerabiamy znowu relief, ale żeby przerabiać te reliefy, musicie dobrze wiedzieć, jaka jest konstrukcja oczka i półsłupka, czyli ja Wam tak szybciutko pokażę. Jeżeli przerobiliśmy to oczko, to tak jak pokazywałam, to oczko ma ten półsłupek. Natomiast to oczko następne ma ten półsłupek. Czyli żeby wykonać relief, nie wykonujemy na tym półsłupku, tylko na kolejnym. Czyli mamy tak, relief, półsłupek, relief, półsłupek, relief, półsłupek. Natomiast jak wykonamy relief, pamiętajcie, że zaraz za reliefem, czyli jeszcze raz, ten półsłupek muszę zostawić, bo był do tego oczka, natomiast do tego oczka jest ten półsłupek. Ale tutaj zrobimy sobie relief i zobaczcie, że jak ja zrobię tutaj relief,
to przy tym za tym reliefem zaraz jest oczko, które jest z tego półsłupka, czyli za reliefem zaraz jest to oczko. I tutaj musicie o tym doskonale pamiętać, bo będziemy robić zwiększenia, że za reliefem jest bliziutko oczko, które przerabiamy. No ale dobra, zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Czyli tak, tu pomijam, robię relief tutaj, czyli robię mój relief przedni ze słupków. Następnie za reliefem, tak jak mówiłam, jest zaraz oczko. Tutaj robię zwykły półsłupek. Przepraszam, słupek. Nie przejmujcie się na razie tym tutaj, że to się tak układa. To się później bardzo ładnie ułoży. Zostawiam sobie mój słupek i robię następny relief. Zresztą zauważycie, że ta kombinacja musi Wam wyjść, że jest jeden relief, a pomiędzy słupek. Tylko pamiętajcie właśnie o tej kolejności, że musimy jeden słupek pominąć, jak gdyby, bo braliśmy wcześniej oczko, a zaraz z kolei za reliefem mamy oczko, czyli tutaj. Tak naprawdę najgorzej jest przerobić pierwszy rząd właśnie, bo później jak już przerobicie ten pierwszy, to już automatycznie będziecie wiedzieli, które oczko. Czyli to pomijam, następne. Tutaj wykonuję słupek. Teraz wykonuję oczko, zwykły słupek. Raz jest słupek w oczku, a raz jest relief zrobiony na poprzednim półsłupku, tak? Czyli tu było w oczku, czyli teraz pobieram i robię relief. Ze słupków oczywiście. I znowu za słupkiem zaraz jest to oczko. Oczywiście dwie pętelki. I znowu, ponieważ był tutaj słupek, czyli do tego oczka, czyli my robimy relief w następnym. Przerabiamy tak cały ten rządek do momentu, aż dojdę tutaj i pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. I ja już przerobiłam sobie prawie całość, czyli pamiętajcie, że zawsze powinniście wiedzieć relief i słupek pomiędzy. Jeśli Wam się coś nie zgadza, to musicie się wrócić i sprawdzić, gdzie popełniliście błąd. I teraz oczywiście też układamy sobie tak, żebyśmy widzieli tutaj górę, żeby nam się nic nie poskręcało. Ja mam do przerobienia dwa ostatnie oczka. Tutaj ostatnie oczko, trzecie od dołu mam przerobione od końca jako słupek, więc przedostatnie oczko to jest relief. Czyli jeszcze raz tutaj robię sobie relief. I moim ostatnim oczkiem jest zwykły słupek. Zobaczcie, tutaj specjalnie zaznaczyłam sobie właśnie to oczko łączeniowe, żeby Wam się nie pomyliło. Czyli to ostatnie oczko to jest słupek. I przerabiam sobie słupek. I zobaczcie, teraz będę właśnie tutaj pracowała dookoła. Czyli tak naprawdę wypinam to oczko, tylko chciałam wiedzieć, gdzie jest to łączeniowe. Już nie jest mi tutaj ten marker potrzebny. I tak samo tutaj, jak przybliżycie, zobaczycie, że macie właśnie małe oczko łączeniowe i kolejne do przerabiania. I kolejne do przerabiania to jest właśnie relief. Dlatego zaczynam od razu od reliefu, czyli wypinam również ten marker. Nie łączę już nic tutaj ze sobą, robię narzut i od razu wbijam się tutaj w ten nasz słupek wcześniejszy, tak? Czyli ten wyżej już położony, czyli w tym rzędzie, nie w tym na dole, tylko ty tutaj wyżej. Robimy sobie kolejny relief, czyli w tym momencie właśnie my przechodzimy już do tego przerabiania dookoła. Możecie sobie jeszcze znaczyć, a nawet jeszcze doradzam znaczyć sobie ten pierwszy taki podstawowy pierwszy relief, ponieważ będzie nam później potrzebny do obliczenia sobie tych, do rozmieszczenia linii raglanowej, natomiast tylko po to, żeby wiedzieć właśnie, gdzie mniej więcej był. I dalej przerabiamy oczywiście tak samo w okrążeniach, czyli po zrobieniu reliefu, jak popatrzycie sobie na górę, za reliefem powinien być właśnie pierwsze oczko, na którym robimy od razu słupek. I znowu raz i dwa. I znowu, teraz już powinno być prościej, bo widać, gdzie jest słupek, gdzie jest relief. Tu był słupek, zrobiłam. Następnie tu mam właśnie mój relief. Już teraz po prostu robimy tak na wyczucie. Za reliefem jest słupek i po przerobieniu słupku jest oczywiście kolejny relief tutaj. Te reliefy widać, że one są po prostu troszeczkę inaczej przerobione. Po przerobieniu już kilku rzędów będzie to bardziej widoczne. Oczywiście
Tutaj, tak jak mówiłam, bardzo ważna jest liczba oczek parzysta, bo dzięki temu zachowujemy wzór. Bo gdybyście mieli nieparzystą, to wiadomo, nawet nie podzielimy sobie linii reglanowej i skończylibyśmy albo na 2 słupkach, albo na 2 reliefach. I zobaczcie, ja sobie tutaj cały czas przerabiam dookoła. Oczywiście, tak jak mówię, ja mam tutaj ten luźniejszy sweterek, ponieważ ten będzie taki, no jest bawełna bambus, więc zrobię drugi już na wiosnę i on też będzie taki troszeczkę luźniejszy. I ja już przerabiałam sobie znowu kolejny wzorek, czyli cały czas tak samo. Raz relief, raz słupek i znowu jestem tutaj w tym miejscu. I tak mówiłam, robię od razu, czyli bez żadnych łączeń. Robimy sobie każdy kolejny rząd tak samo. Wpinam tylko ten marker po to, żeby wiedzieć, które moje oczko było pierwsze, bo od tego będziemy liczyć sobie linię raglanową. Więc tak naprawdę można sobie wpiąć w oczku albo zaznaczyć tutaj ten relief, żeby było wiadomo, który jest pierwszy i robić sobie cały czas dookoła wysokość, jaką chcecie uzyskać. Jeśli golf, to oczywiście na golf. Jeśli robicie zwykły dekolt, to tak naprawdę tych rzędów pewnie nie musi być aż tak dużo. Czyli ja przerobię sobie kilka rzędów, aby uzyskać odpowiednią wysokość i pokażę Wam, co będziemy robić dalej. Czyli tutaj, tak jak mówię, to wszystko zależy od Was, jaką wysokość chcecie osiągnąć. Ja tylko, zobaczcie, zwrócę Wam uwagę na to, że wzięłam już inną zupełnie włóczkę, mam więcej dziurek, robię co prawda mniejszym szydełkiem, ale prawdopodobnie mogłabym zastosować jeszcze mniejszy, żeby nie był taki mniejszy. Natomiast gdy robiłam tą włóczką merino przy piątce, zupełnie inaczej to wygląda, inaczej się tutaj nie ma tych takich dziurek, czyli faktycznie ona była grubsza. Czyli tak, budujemy na razie ten golf i kiedy już uznacie, że jest już zbudowany, pokażę Wam, co dalej. No i oczywiście w trakcie, już kiedy macie połączone te rzędy i kilka rzędów, teraz możecie mierzyć i sprawdzać, czy Wasz dekolt jest odpowiednio szeroki czy wąski, jaki chcecie. Ja, tak jak mówię, no wszystko zależy od tego, co chcecie po prostu osiągnąć, ale na tym etapie można już przełożyć przez głowę i sprawdzić, jak to wygląda, czy zmniejszacie liczbę oczek, czy dodajecie. Pamiętajcie, że tak jak mówiłam Wam na początku, lepiej odejmować na początku 4 oczka, czyli po 2 tutaj, albo dodawać, ewentualnie jeśli więcej, to też również na rękawach, więc robimy dalej. I ja już przerobiłam sobie mój dekolt, mój tak naprawdę golf. Jeśli chodzi o ilość rzędów, to tak jak mówiłam, to wszystko zależy, co chcecie osiągnąć. Tym razem zrobiłam sobie tutaj na 6 cm i jestem w miejscu, gdzie tutaj, zobaczcie, zaczynałam. Ja jeszcze Wam może nie powiedziałam, ale tutaj to jest właśnie to miejsce, w którym mamy takie przejście, więc można po prostu, zobaczcie, wbić się w pierwsze takie oczko tutaj, które widzicie od tej strony, złapać tą końcówkę tutaj, przeciągnąć sobie przez to oczko, które złapaliście w ten sposób i zrobić oczko tutaj ścisłe. To jest takie, powiedzmy, wykończenie na razie tymczasowe, ale dzięki temu już nie mamy tutaj takiej wielkiej dziury, naprawdę jest niewielkie łączenie. Tak jak mówiłam, to wykończenie tutaj na górze, bo to jest moja góra, może być, ale nie musi być, bo tak naprawdę jeśli przełożycie sobie kilka razy jeszcze ten sznureczek, można go ładnie wyrównać i zostawić sobie ten łańcuszek. Przy włóczce merino mi się to bardziej zwijało, widzę, że tutaj mi się to nie zwija, więc w sumie to, chociaż ja wiem, no też się coś tu zawija. Można tak zostawić, nie trzeba, natomiast ja mówię na końcu, że w jaki sposób przerabiał rękawy i dół, w taki sam sposób można przerobić sobie górę. Ale górę na razie zostawiamy, to na końcu możecie zadecydować. Jesteśmy teraz tutaj na dole, czyli robimy, słuchajcie, już zwiększenie. I teraz musimy sobie wydzielić linie raglanowe zgodnie z tym, co Wam mówiłam, jak będzie wyglądał nasz raglan. Czyli tak, u mnie ostatnim tutaj oczkiem jest słupek. I teraz ja robię w taki sposób, że tu, gdzie zaczynałam końcówkę, to jest tył, to są plecy. To jest dokładnie środek tych pleców. Czyli nie robię tego przy linii raglanowej, tylko przy plecach. Czyli to jest mniej więcej coś takiego, jeszcze raz, że tu mamy to łączenie. To jest mniej więcej tutaj. Tu mamy po 11, tu mamy 31, tu mamy 1, 1, 1, 1 i 11.
Ponieważ my tu owszem mamy 31, wypadałoby podzielić w połowie, ale się oczywiście nie da, więc musimy podzielić mniej więcej w połowie, tak? Czyli na przykład 16 i 15 zostawiając tutaj do wydzielenia rękawu. Zaraz Wam powiem, o co chodzi w praktyce, czyli zobaczcie. Jestem dokładnie na ostatnim słupku, zrobiłam ten słupek, chociaż on mi cały czas tutaj wychodzi, ale to nie ma znaczenia. Jeszcze raz sobie zrobię i zaczynam odliczać moje 16 oczek z tej strony, tak? Czyli suma się będzie zgadzała, natomiast on jest podzielony na pół. Czyli tak, liczę od pierwszego tutaj słupka raglanowego, bo ten już zrobiłam, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 oczko jest tutaj. I kolejne, czyli w linię raglanową wbijamy 17, znaczy wbijamy znacznik. To jest nasza linia raglanowa. I pamiętajcie, że Wy musicie tak to rozdzielić, żeby linia raglanowa pokrywała się z reliefem, ponieważ relief będzie tworzył nam linię raglanową. I to jest właśnie bardzo ważne. Tak jak u mnie tutaj widzicie, to jest moja linia raglanowa i to jest mój relief. Czyli tak musicie od początku zacząć dzielenie na pół, żeby liczba tutaj był już relief. Dlatego ja tutaj podzieliłam na 16, ale gdyby na przykład wliczylibyście relief tutaj jako jeszcze do tej części, to tu musielibyście zostawić 15. Nie ma znaczenia, z której zostawicie parzystą, z której nie, suma i tak daje 31. Ważne, żebyście zaczęli w punkcie, skończyli w punkcie, w którym kolejnym oczkiem jest ten relief, czyli to jest ta nasza jedynka, tak? Czyli to jest nasza jedynka, pomijam tą jedynkę i znowu odliczam, tym razem robię rękaw, czyli tutaj moje 11 oczy, moja jedynka, moje 11. I w środku znowu liczę do 11, czyli pomijam relief. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zobaczcie. I znowu wychodzi mi na reliefy. Dlatego musieliśmy mieć tą liczbę w środku nieparzystą, żeby nam się tutaj wszystko zgadzało, żeby po bokach były właśnie te reliefy. Tak, właśnie teraz to wychodzi, dlaczego nieparzysta, ponieważ po bokach zostawiamy reliefy jako linie raglanowe. I znowu robimy przód, czyli tym razem liczymy do 31, ja już sobie tutaj przeliczyłam i kolejna jedynka tutaj, w środku mam 31, to jest relief, znowu rękaw 11, relief i zostanie Wam tyle oczek do środka tutaj, ile Wam powinno zostać. Także w sumie podział powinien być równy, tak jak tutaj zgodnie z tą naszą linią. Tylko pamiętajcie, że jeżeli będziecie właśnie tutaj dzielić w zależności czy z tej strony, żeby zawsze punkt reliefowy punkt raglanowy znalazł się właśnie jako relief, tak? To jest bardzo ważne. Bez tego w ogóle nie zaczynamy żadnej pracy. Tylko jeszcze raz liczymy i robimy tak, żeby Wam weszło. Czyli jeżeli robicie zgodnie tak jak ja robiłam, to zrobiłam słupek, następnie liczę od reliefu do 16, tak, robię punkt raglanowy, 11, punkt raglanowy, 31, punkt raglanowy, 11, punkt raglanowy i zostaje mi na końcu 15. I dopiero teraz możemy zająć się już od następnego rzędu zwiększaniem i już Wam pokażę, jak to będziemy robić. Oczywiście możemy sobie zostawić tutaj ten znacznik, będzie nam wyznaczał jak gdyby ten środek, ten początek rzędu, ale ja tu też jako sznurek mogę zaliczyć, więc niekoniecznie on jest tutaj potrzebny. My tak naprawdę teraz potrzebujemy te 4 punkty, żebyśmy wiedzieli, gdzie one są, no i wiadomo, też musimy wiedzieć, gdzie jest pełne okrążenie, więc albo sugerujemy się tym znacznikiem, albo tą niteczką. Ja na razie zostawię ten znacznik i teraz tak, przerabiam sobie do mojego pierwszego znacznika, zatrzymuję się oczko przed znacznikiem, czyli już przerobię. Ok, jestem tak naprawdę przed moim pierwszym znacznikiem i teraz dla tego wzoru, dla tych włóczek reguła jest zawsze taka sama. Będziemy zwiększać zawsze w każdym rzędzie, w każdym punkcie raglanowym przed i po, przed i po, przed i po. Czyli my tak naprawdę zwiększając w każdym punkcie przed i po, oznacza to, że w każdym rzędzie przybywa nam 8 oczek. I to jest właśnie bardzo ważne. W każdym rzędzie po zrobieniu mamy o 8 oczek więcej, ponieważ mamy 4 punkty i w każdym punkcie jak gdyby mamy przed i po, czyli to są tak naprawdę 2 oczka, tak? Czyli zwiększamy z tej strony rękaw tu
i zwiększamy panel z tej strony, tu i znowu rękaw tu i panel tu i tu. I tak dookoła, aż do momentu, kiedy tak naprawdę osiągniemy pożądaną wysokość naszego swetra. Jeśli nie osiągniecie jeszcze pożądanej szerokości, nie ma to znaczenia, ponieważ ja Wam powiem, jak można jeszcze poszerzyć tą szerokość, natomiast najważniejsza jest wysokość, żeby uzyskać wysokość, którą potrzebujemy pod pachą, żeby to było wszystko luźno. To o tym pamiętajmy, ale to oczywiście na końcu jeszcze Wam powiem, jak już zaczniemy, przerobimy sobie te zwiększenia. Zwiększenia tyle może nie są trudne, ale wymagają patrzenia we wzór, żeby wzór się po prostu zachowywał, żeby cały czas było tak samo. Zauważcie, że jest na przemian, więc musimy tworzyć cały czas wzór. Czyli tak, zrobiłam słupek, mam 2 oczka przed znacznikiem, czyli tak, to oczko jeszcze robię jako relief, tu jest zwykłe oczko, natomiast w tym oczku będziemy robić zwiększenie. Patrząc na zwiększenia, patrzymy zawsze na wzór od strony nie reliefu, co tutaj wychodzi, tylko od strony swetra, od strony panela. Jaki powinniśmy teraz dodać, czy słupek, czy relief. Pamiętajcie o tym, ja Wam zaraz powiem, że nie sugerujemy się linią reglenową, tylko to, co się dzieje tutaj. To jest ważne, na panelu, na rękawie, żeby zachować ciągłość wzoru. Czyli zobaczcie, przykładowo, ja mam teraz relief i mam słupek, tak? I mam relief, ponieważ chcę zwiększyć, więc żeby zachować wzór, wykonam teraz słupek, to będzie prawidłowo, tak? Ale nie wykonam 2 słupków, tylko muszę wykonać jeszcze relief, ponieważ za słupkiem, po słupku mamy relief, więc tutaj w tym samym słupku, tylko nie zabieram oczka, tylko słupek, wykonam relief, tak? Czyli zobaczcie, to oczko posłuży mi najpierw za zabranie oczka, a później za zabranie słupka. Wykorzystam go 2 razy, tylko nie będę robiła właśnie 2 słupków, ponieważ zobaczcie, jak ja bym zaczęła robić 2 słupki, to byłoby już zwiększenie, ale wtedy nie mamy tego samego wzoru, inaczej to zupełnie będzie wyglądało, więc ja robię takim sposobem, że patrzę na kolejność wzoru. Jest relief, jest słupek, więc zwiększenie powinno być wykonane tutaj reliefem. Czyli zobaczcie, ten sam słupek i wykonuję na nim relief i dzięki temu ja już mam zwiększenie. Następnie mamy naszą linię raglanową, czyli nasza linia się nie zmienia. Przerabiamy sobie zwyczajny relief. Pamiętajcie, że chodzi mi oczywiście o słupki reliefowe wbijane z przodu, ale będę już używała tutaj tego skrótu. Oczywiście sobie znaczymy, żebyśmy wiedzieli, który to jest nasz słupek raglanowy, linii raglanowej i to samo musimy zrobić lustrzanym odbiciem, bo tak naprawdę, zobaczcie, my nie możemy zacząć od słupka i od reliefu, tak jak tutaj słupek i relief, bo nam się pomiesza wzór. My musimy teraz patrzeć od tego rogu, czyli tu mieliśmy relief, tu mieliśmy słupek, więc teraz powinien być relief i słupek, tak? Czyli my tak naprawdę będziemy troszeczkę to wszystko tutaj inaczej robić, żeby zachować ciągłość wzoru. Ja wiem, że to może być na początku trudne do odróżnienia, ale zobaczycie, że przyjdzie Wam to o wiele prościej. Czyli tak, ja teraz muszę wykonać lustrzane odbicie, czyli muszę wykonać ten relief tak samo jak jest tutaj. Czyli żeby wykonać relief, najpierw zabieram słupek, ten pierwszy, tak? A dopiero potem robię słupek. Tylko zobaczcie, tutaj nie widać tego słupka, bo on się schował tu z tyłu. Tu jest to oczko, ono jest w tym momencie schowane za reliefem. Zobaczcie, jeszcze raz, jak sobie na przykład jesteście początkujący i nie wiecie, jak to rozpoznać, można delikatnie wsunąć sobie tutaj znacznik, żebyśmy mieli pewność, które to jest oczko. Czyli tak, tym razem zaczynamy od reliefu i szukamy tego oczka. Zobaczcie, ono jest właśnie widzicie, za tym reliefem. Tak naprawdę, no to też widać, że tu jest relief i brakuje nam pomiędzy tego słupka, więc my musimy tutaj się wbić w to oczko i przerobić sobie ten słupek. I przeszliśmy przez linię raglanową dla tego rzędu pierwszy punkt. Tak? I teraz kontynuujemy. Jest słupek, więc oczywiście podpowiada nam tu wzór, że dalej mamy oczywiście relief. Czyli my tak naprawdę patrzymy na zwiększenia lustrzanym odbiciem. Pomimo, że z tej strony zaczynaliśmy od słupka i od reliefu,
to z tej strony nie zaczniemy od słupka i od reliefu, tylko lustrzanym odbiciem, relief i słupek, bo musi nam się zgadzać wzór. To jest tutaj bardzo ważne, żebyście się nie pomylili i zawsze korzystamy ze słupka pomiędzy tutaj linią raglanową, czyli zawsze to dotyczy i oczka, i słupka, bo zawsze będziemy zwiększać i na słupku, i na oczku. No ale dobra, przejdźmy jeszcze jeden, żebyście zrozumieli. I też jeszcze uwaga, to się będzie zmieniało w zależności od rzędu, którego wykonujemy, bo jak dobrze zauważyliście, wzór jest zachowany od tej strony paneli, natomiast od reliefu nie jest zachowany, bo w tym momencie mamy dwa reliefy, tak? Ale to nie ma znaczenia, my pilnujemy tutaj tego wzoru. Natomiast zobaczcie, że w kolejnym wzorze dla zwiększania jest na odwrót. My będziemy musieli wykonać relief, a później dołożyć tutaj słupek. Czyli są dwa sposoby, dwa rzędy, które się będą od siebie różniły. Co prawda to jest wszystko to samo, naprawdę, to jest takie same zwiększanie, ale musimy pilnować tylko po prostu jak biegnie wzór. To jest tutaj najważniejsze. Ja przerobię sobie z Wami tutaj ten małolutki rękawek, czyli dalej przerabiam sobie bez zmian, raz relief, raz słupek. Tak, jeszcze mam tutaj relief 1. I został mi ten sam słupek, tak? Tak jak żeśmy tutaj mieli, zaczynaliśmy od słupka. Więc tak jak mówiłam, mamy relief, więc najpierw skupiam się tylko na słupku. Więc po prostu przerabiam zwyczajnie słupek. Natomiast żeby zwiększyć, muszę wykonać w kolejności słupek reliefowy, więc wykorzystuję ten słupek jeszcze raz. I przerabiam na nim relief, tak? Następnie mam linię raglanową, czyli całkowicie tutaj jeden raglanik, reliefik. Wpinam sobie jeszcze raz, żebym wiedziała, gdzie to jest. I teraz lustrzanym odbiciem zaczynam od reliefu, czyli wykorzystuję ten słupek, pamiętając, że będzie mi potrzebne to oczko, tak? Że ono się schowa i będzie za tym reliefem. Czyli mam relief, szukam tego oczka tutaj, ono tutaj jest. Na początek możecie sobie znaczyć, jak już nie widzicie tego oczka, to można sobie znaczyć. Następnie zgodnie ze wzorem mam relief, czyli jest oczko i do niego jest relief. I dalej, słuchajcie, kontynuuję tak samo. Przerobiłam sobie szybciutko rękaw. Teraz weszłam na tą stronę, gdzie mam te 31 oczek. Czyli tak naprawdę przerabiam cały czas tak samo. Zmieniać się będzie tylko w rzędach, bo jak przerobimy cały ten rząd dookoła, to znowu będziemy musieli uważać na wzór w następnym rzędzie. Ale to jeszcze raz, przejdę sobie jeszcze do tego momentu i już jestem przy trzecim punkcie, czyli mamy 2 punkty przerobione i trzeci dokładnie tak samo. Ponieważ tu jest relief, to najpierw przerabiam słupek i teraz zwiększenie polega na zrobieniu reliefu. Tak, dokładnie tak samo. I jeszcze raz wypinam marker, przerabiam sobie tutaj zwykły punkt reliefowy i z powrotem tak, najpierw relief i z kolei teraz słupek, czyli też muszę tutaj popatrzeć, gdzie jest to oczko z tyłu. Wiem, że tutaj ostrość gubię, ale mam nadzieję, że złapiecie tutaj tą ostrość. Coś mi się tutaj nie zgadza. Gdzie to oczko? Aha, tutaj, dobra. Czyli relief. O, jest tutaj to oczko, widzicie, wcześniej mi się jakoś nie chciało złapać. I oczko. Zawsze patrzcie na to właśnie na wzór. Jak biegnie wzór? Od panelu, od środka panelu, od środka rękawa. Nie sugerujemy się linią raglanową, tylko właśnie wzorem. A też bym się tak chciała pospać. Jest chrapanie. I zobaczcie. I jeszcze jeden, ostatni ten punkcik. 4. I pokażę Wam, jak to będzie wyglądać w odwrotnej sytuacji, kiedy musimy nadbudować już tutaj nie relief, tylko słupek. Czyli tak, znowu zaczynam od słupka, od reliefu. Ojejku. I teraz znowu jeszcze raz ten relief. No i muszę chyba iść troszeczkę pieska obudzić, bo już tu koncert jest niesamowity. I teraz tak, znowu tutaj relief. I to oczko, które nam przypomina o tym, że mamy tutaj jeszcze zrobić słupek.
Dobra. I zobaczcie, przeszliśmy praktycznie całe okrążenie, to znaczy w okrążenie wiadomo zamyka się tutaj, ale znowu przejdę do początkowej mojej linii i znowu zaczynam się oczko przed. Zobaczcie, i przerobiliśmy tak naprawdę całe pełne okrążenie i teraz w każdym tym pomiędzy punktami już powinniście mieć o 8 oczek więcej w sumie, w całym okrążeniu. To trzeba pilnować, żeby się właśnie linia reglanowa szła równo, żeby równo sweterek szedł. Musicie pamiętać, że właśnie w tych punktach robimy zawsze te zwiększenia. Tylko teraz, jak zauważycie, mamy troszeczkę odmienną sytuację, bo mamy tak, to są te nasze dwa oczka, które powstały z naszego zwiększenia, tak? Czyli był słupek i był relief. Tym razem to przedostatnie oczko, to tak jak było, przerabiam słupek, tak? Czyli dzięki temu, że zachowaliśmy wzór, mogę sobie przerobić słupek. Następnie mamy relief i teraz robimy właściwie na odwrót to, co robiliśmy lustrzanym odbiciem tutaj. Czyli zobaczcie, my teraz musimy, żeby zachować wzór, po słupku powinien być relief, czyli teraz wbijam się tak samo w ten relief, który powstał bardzo blisko mojej linii raglanowej i teraz z tej strony wyszukuję oczka, które jest z tyłu, żeby zrobić słupek, czyli dosłownie to samo, co robiliśmy przy tej stronie, tylko już od tej strony, żeby zachować ciągłość. Sami zauważycie, że jest relief, słupek, relief, no ale ten relief nie może zostać, bo musimy zrobić zwiększenie, czyli tym razem to oczko zwiększające to jest to oczko tutaj. Nawet mam tutaj zaznaczone, czyli zobaczcie, przed tym naszym, tu muszę wykonać słupek. Czyli zobaczcie, raz jest wygodnie z jednej strony, a raz jest wygodnie z drugiej strony, bo teraz z tej strony z kolei nam będzie wygodniej, bo zobaczcie, ja już wypnę sobie relief, punkt i teraz tu wykonuję mój punkt reliefowy, reglanowy, myli mi się i z powrotem oczywiście go wpinam. Natomiast lustrzanym odbiciem, żeby wykonać tutaj słupek, to ja mam go tutaj, tak? Czyli jest tutaj ten słupek. Prościej mi teraz jest wykonać ten słupek, bo mam to oczko. Natomiast jeszcze raz na tym słupku, który tutaj był, oczywiście wykonuję relief. Czyli zobaczcie, my tak naprawdę manewrujemy. Raz będziemy od tej strony wykonywać najpierw relief, znaczy najpierw wykonywaliśmy słupek, później relief, później na odwrót, najpierw relief, później słupek. No tak po prostu biegnie wzór i musimy zachować ciągłość wzoru. To nie jest trudne, bo patrzymy po prostu we wzorze, jak to wszystko się odbywa. Nie sugerujemy się linią raglanową, tylko sugerujemy się, jeszcze raz mówiłam, tym, co tutaj widzimy. I da się to opanować. Wierzcie mi, trzeba tylko po prostu popatrzeć, jak biegnie wzór. I wiadomo, że musimy też nie możemy gubić tych oczek, musimy pilnować, żeby dodawać, no bo właśnie jeśli o czymś zapomnicie, to właśnie wyjdzie to w następnym rzędzie i wtedy będzie właśnie problem, bo nie będziemy wiedzieli, co przerobić. Jeszcze raz zrobię z Wami ten punkt, drugi, żeby Wam pokazać, że to jest dokładnie to samo, tylko patrzymy teraz odwrotnie. Czyli tak zbliżam się do mojego ostatniego oczka, zawsze przed znacznikiem, przedostatnie oczko zostawiam, te, które było już tutaj wcześniej, to przerabiam i na ostatnim oczku i słupku robię zwiększenie. Ponieważ mam ostatni słupek teraz, więc teraz muszę zrobić relief zgodnie z moim wzorem. Natomiast za reliefem znowu jest tutaj to oczko, które wcześniej widzieliśmy po lewej stronie, teraz mamy po prawej, które musimy tutaj wyszukać, tak? I znowu przerabiam sobie moją linię raglanową, mój punkcik, reliefowy, raglanowy, dobrze. I znowu lustrzanym odbiciem ma być tutaj tym razem słupek. Z tej strony patrzeć lepiej, jak już macie problem z dodawaniem, co ma być, to patrzeć lepiej jako lustrzane odbicie. Skoro wiemy, że zakończyliśmy słupkiem, to lustrzanym odbiciem zaczynamy od słupka. I wtedy wiem, że nic mi się nie stanie, nie pogubię. Natomiast pamiętamy, że po słupku ten pierwszy tutaj słupek, który był robiony, też służy nam jako relief tak naprawdę, tak? Bo on był jako relief. I dalej wykonujemy tak, jak podpowiada wzór, czyli cały czas sugerujemy się tylko wzorem. Zobaczcie.
to widać, naprawdę widać, dlatego na tym ciemnym nie byłoby widać i mam tutaj jaśniejszy kolorek i zaczyna mi się też podobać ten sweter w tym jaśniejszym, co prawda będzie bardziej ażurowy, ale jak najbardziej na wiosnę się przyda. Czyli zobaczcie, jak spojrzycie na linię raglanową, to będzie widać, że raz dodaliśmy tu słupek, raz był relief. I w kolejnym okrążeniu, ja już nie będę pokazywać tego 3. i 4. punktu, ale oczywiście dokładnie robimy to samo. Natomiast już w kolejnym okrążeniu z powrotem wracamy do tego samego, co robiliśmy w tym pierwszym zwiększeniu, tak? Czyli zobaczcie, że to będzie widać, że wykonamy tutaj, no ja jeszcze, a nie, mam przerobione, ok. Wykonamy relief, wykonamy słupek i dopiero jeszcze na tym słupku musimy wykonać relief. Uwierzcie mi, to dopiero przyjdzie, jak zaczniecie przerabiać. To musicie po prostu zacząć przerabiać, żeby to zrozumieć. Być może z tego, co ja mówię, nie do końca jest jasne, natomiast to dopiero w robótce będzie widać. I ostatni raz przerobię ten 3. punkt i 4. sama, punkt reliefowy, żeby Wam pokazać jeszcze raz ten 3. rząd zwiększający. Ok, czyli ja już w sumie skończyłam 2 rzędy zwiększające, czyli tak naprawdę pokazałam Wam 2 sposoby w pierwszym, jak będzie wyglądało zwiększanie i w drugim. Teraz powtarzamy to cały czas tak samo, czyli te 2 rzędy się cały czas będą powtarzać, zależnie od tego, co trzeba dodać, czy relief, czy słupek przy zwiększeniu. I budujemy tak po prostu swój korpus, cały czas powiększając rękawy, panel do momentu, aż osiągniecie pożądaną wysokość. I tak jak mówię, to już jest 3. mój rząd zwiększający, więc znowu staram się patrzeć właśnie na to, co ja muszę tutaj zrobić. Widzę, że jest słupek, widzę, że tutaj jest relief i w ostatnim oczku oczywiście dokonuję zwiększenia, ponieważ mam tutaj relief. To znowu z tej strony zaczynam najpierw od słupka zwykłego, a później jeszcze na tym słupku, już konkretnie w tym słupku robię mój relief, tak? Czyli dokładnie się powtarza to, co Wam mówiłam. Sekwencja się powtarza, jedynie między właśnie tymi 2 rzędami to się tak różni, że z jednej strony musimy dołożyć słupek, a z jednej relief. To wszystko zależy, jak to wynika ze wzoru. I pamiętajcie, żeby się sugerować tutaj lustrzanym odbiciem, czyli skoro to był relief, to tu też będzie relief, a dopiero później za reliefem muszę znaleźć oczko, żeby był słupek. I w kolejnym rzędzie to jest dokładnie to samo, ale odwrotność. Jakby najpierw widzę słupek, a później muszę zrobić relief, a tutaj odwrotnie, tak? Zgodnie, słuchajcie, no z lustrem, tak? Z lustrzanym odbiciem, tak jak Wam tutaj mówię. Naprawdę spróbujcie, to nie jest takie straszne. Może tak wygląda, ale nie jest. Będzie bardzo ładnie szła linia raglanowa, bardzo równo. Tylko po prostu trzeba się trzymać tych oczek, znaczyć sobie te rzędy i patrzeć, jak się sweterek rozszerza i rośnie w oczach. Tak tu właśnie wygląda ta linia raglanowa akurat przy brązowym, czyli zobaczcie, że ona tutaj się właśnie tak ładnie układa, czyli te paseczki nawet się tutaj w rękawie tak ładnie schodzą. Też widać, że wtedy nie ma żadnej pomyłki. Dobra, to ja buduję swój korpus, to znaczy jak już widzicie, ja już mam zbudowany, natomiast pokazuję część dalszą już w tym kolorze brązowym, bo mój sweterek letni nie wiem kiedy skończę zrobić. Muszę go przerobić, mam nadzieję, że uda mi się niebawem, może Wam jeszcze pokażę. Ja buduję do momentu oczywiście, kiedy uzyskam odpowiednią wysokość pod pachami. U mnie udało się też uzyskać odpowiednią szerokość i powiem Wam za chwilkę co dalej. I ja już skończyłam budować swój korpus. Taka szerokość i taka wysokość mi odpowiada. Żeby sprawdzić, czy już jest koniec Waszego korpusu, wystarczy tutaj tam, gdzie mamy punkty raglanowe, spiąć sobie nawet znacznikiem w tych miejscach z obu stron i ubrać na siebie i sprawdzić, czy pod pachą macie już luźno, czy ta wysokość jest odpowiednia, jak zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Czyli my tak naprawdę sugerujemy się tutaj wysokością tego raglanu, żeby po prostu pod pachą mieć luz i nam się tutaj ta część zmieściła. I gdy już wiecie, że jest w porządku, jest ok, ja Wam nie podam, ile to jest dokładnie ile to jest rzędów, bo to po prostu jest rzecz indywidualna. U mnie to jest mniej więcej około tutaj 28 cm, ale jest tutaj taki golf, więc to też zależy od tego, jak wysoki zbudowaliście sobie ten golfik, czyli bardziej sugerujemy się od tego momentu
w dół i ubieramy na siebie i sprawdzamy. I gdy macie już pewność, że tyle wystarczy, tyle jest ok, kończymy ostatni rząd w miejscu, gdzie macie ten sznureczek. Ja już sobie go nie znaczyłam, ale wiem, że on był mniej więcej tutaj, to teraz nie ma takiego znaczenia, czyli ostatnie zwiększenie jest tutaj z prawej strony, natomiast już z tej lewej nie robimy żadnego zwiększenia, ponieważ my tak naprawdę zaczynaliśmy od tej strony zwiększenia, więc ostatnie jest tutaj. Ale jeszcze drugą bardzo ważną rzeczą jest, że gdy robicie sobie rzędy, musicie skończyć tak, żeby wzór był symetrycznie się układał. To znaczy, zobaczcie, ja tu mam swoją linię raglanową, miałam taki znacznik wpięty, było mi wygodniej, to była moja linia raglanowa. Czyli pomiędzy linią raglanową a wzorem musi się, wzorem, który miałam tutaj, musi się dokładnie tak samo układać, czyli musi być relief, słupek, relief. Czyli musicie, jeśli skończyliście w miejscu, gdzie macie relief, relief, słupek, musicie zrobić jeszcze jeden rząd, tak żeby właśnie pomiędzy reliefami już był tutaj słupek. Czyli to jest tutaj bardzo ważne, ponieważ jeżeli tego nie będziecie mieć, to pogubi nam się wzór, inaczej zupełnie będzie wyglądał. Czyli pamiętajcie, że ostatni rząd to będzie rząd, w którym pomiędzy naszą linią reliefową mamy słupki, a nie reliefy, tak? Czyli to będzie nasz ostatni rząd. I teraz, jeśli już skończyliście budować, tak jak powiedziałam, ten nasz korpus, zajmiemy się oddzieleniem rękawków. I żeby oddzielić rękawki, wiem, że ten kolor troszeczkę jest mało widoczny, będziemy naszą linię reliefową brać do paneli. Nie do rękawa, tylko do paneli. Czyli tak naprawdę zabieramy relief, pomijamy część tutaj, którą mam na rękaw i z powrotem zabieramy relief, tak? To będzie bardzo ważne, czyli my tak naprawdę połączymy sobie te części, wydzielając część na rękaw. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz, tylko muszę się troszeczkę oddalić. Jeśli zbudowaliście już korpus na odpowiednią wysokość, ale na przykład czujecie, że on jest za wąski i potrzebowalibyście sobie jeszcze tutaj rozszerzyć, sprawdźcie centymetrem, ile ma tutaj Wasz sweterek w tym momencie, sam sweterek, jeśli chodzi nam od reliefu do reliefu, tak? U mnie, jak tak rozciągnę, ma 50 cm, więc ja buduję takie swetry na 50, więc u mnie jest wystarczająca szerokość tutaj. Ale jeżeli na przykład potrzebujecie szerzej, 55 czy 60, to jest tutaj ten moment, w którym my możemy rozszerzyć ten sweterek. Czyli my będziemy, jak będziemy go łączyć i wydzielając rękawek, możemy dodać jeszcze łańcuszek, który poszerzy nam ten sweterek. I teraz wiecie mniej więcej, ile zajmują już te oczka, czyli na przykład jeżeli docelowo chcecie uzyskać szerokość 60 cm, mówię o jednej stronie, to żeby uzyskać 60, a teraz mam 50, muszę dodać po 5 cm z każdej strony, tak? Czyli tak naprawdę licząc przód i tył, czyli jeżeli mówię o 60 cm, mam na myśli tylko teraz ten przedni korpus, czyli w tym momencie po bokach muszę dać 5 cm i sprawdzajcie sobie mniej więcej właśnie centymetrem, ile u Was jest 5 cm, ile zajmuje te oczek tych 5 cm. Raz, można to po prostu policzyć, tak? Tylko tutaj bardzo ważną rzeczą będzie taka, że będziemy dodawać nieparzystą liczbę oczek. To jest bardzo ważne, dlatego że zobaczcie, jak połączycie sobie ze sobą te dwie części, czyli wydzielając rękawek, to kończymy na dwóch reliefach, relief i relief. I znowu, żeby kontynuować wzór, pomiędzy musi być słupek, czyli minimalna liczba oczek, którą ja tutaj muszę dodać, to jest jedno oczko, które później przerobię na słupek. Następna to będzie 3, później 5, czyli będziemy musieli dodać za każdym razem nieparzystą liczbę oczek. Tutaj pamiętajcie o tym. I też zdecydujcie, ile tych oczek musicie dodać, czyli po całości, tak naprawdę, jeżeli chcielibyście mieć, nie wiem, obwód, na przykład właśnie, jak mówiłam, 60, no to 120 jest w obwodzie, tak? Czyli Wy musicie tutaj dodać tyle oczek, zarówno wyliczyć z jednej, jak i z drugiej strony, tak, żeby uzyskać odpowiednią ilość obwodu, pamiętając, że musi to być liczba nieparzysta. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, że tak naprawdę, żeby poszerzyć tutaj 5 cm,
żeby było 6,60, to i z drugiej strony poszerzam 5 cm, czyli tak naprawdę poszerzam o 10 cm tutaj, tak? Czyli na przykład te 10 cm u mnie to by było raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, powiedzmy 12 oczek, ale nie mogę dodać 12, tylko muszę dodać 13. Pamiętajcie, że zawsze musicie dodać liczbę nieparzystą i to będzie bardzo ważne. Po prostu sami zdecydujcie, jaka tutaj liczba oczek musi być. Tak jak ja powiedziałam, ja nie potrzebuję rozszerzać, więc robię minimalną liczbę oczek, po prostu dodam tylko jedno oczko. Tylko też, uwaga, jeżeli zaczniecie dodawać tutaj zbyt dużo, to pamiętajcie, że na rękawku to też się zwiększy, z tym, że my ten rękawek możemy później... Ja Wam pokażę, jak to zrobić, żeby on nie był też za szeroki, chyba że potrzebujecie taki szeroki rękaw. Rękawem zajmiemy się później. Natomiast teraz zadecydujcie, czy jeszcze rozszerzacie sweter, czy jest już odpowiednia ilość i ile tych oczek nabrać, tak żeby się wzór zgadzał, żeby była liczba nieparzysta. Zobaczcie, ja jestem teraz przy tym z tyłu, przy tym pierwszym punkcie tutaj, w którym od tego punktu tak naprawdę zaczynaliśmy zwiększenie, więc tutaj już nie robię żadnego zwiększenia, czyli dla mnie ostatnim oczkiem tutaj było zrobienie słupka. Może nie widać do końca, mam nadzieję, że chociaż to, co mówię, będzie jasne. To był słupek, natomiast teraz mam linię reliefową, czyli robię sobie relief po prostu. I teraz nie robię rękawu, tylko pomijam ten rękaw, przybliżam do siebie kolejny panel, czyli to jest panel tylny, patrzę, gdzie jest tutaj relief. U mnie akurat był tutaj, ja sobie tak inaczej trochę znaczyłam. Natomiast nie mogę zrobić reliefu, bo byłby relief koło reliefu. Muszę zrobić tutaj to oczko, o którym Wam mówiłam, tą liczbę oczek. Ja zrobię tylko jedno, bo mam odpowiednią szerokość. Jeżeli potrzebujecie więcej, róbcie więcej. Czyli tak, dodaję jedno oczko i teraz przerabiam relief. Starajcie się to przybliżyć bardzo, żeby tak nie było zbyt wielkich dziur. Ja wiem, że i tak pod tą pachą zawsze gdzieś tam te dziurki zostają, natomiast później je można zszyć, więc nie musi być tak dokładnie we wzorze wszystko wycyrklowane, że po prostu nie ma tej dziurki. Czyli ja pomiędzy reliefami wstawiłam jedno oczko i to oczko będę później przerabiała w kolejnym okrążeniu jako słupek. Następnie przerabiam dalej tak jak we wzorze, czyli tutaj również nie ma żadnych zwiększeń. To jest ta część druga od rękawu, czyli po prostu przerabiam dalej wzór, czyli słupek, relief. Dlatego też mówiłam o tym, żeby kończyć właśnie tak, żeby pomiędzy reliefami zawsze był ten słupek. Oj, słabo widać. Ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Czyli w tym momencie wydzieliliśmy sobie już rękawek, tak? Czyli robimy tylko panel przedni i tylni razem. I dojdę do drugiej strony i również pokażę Wam to dokładnie to samo. I jestem już przy drugim rękawku, czyli dokładnie tak samo będę pomijała ten rękawek. Czyli tak, ostatnie oczko to jest tutaj mój punkt reliefowy, czyli robię sobie relief. Robię oczko łańcuszka, pomijam rękaw, czyli składam go sobie mniej więcej o tak, żeby tutaj go pominąć i z powrotem idę do mojego reliefu, tu gdzie miałam dosłownie linię reliefową. Staram się tutaj blisko siebie to wszystko przybliżyć, żeby było jak najmniejsza tutaj przestrzeń i robię od razu relief. I teraz przerabiam sobie oczywiście do początku, dokładnie tak samo, drugi panel i zaraz Wam pokażę, jak będzie wyglądało teraz przerabianie. I ja już przerobiłam jedno okrążenie, czyli oddzieliliśmy sobie rękawki. W tym momencie będziemy pracować już tylko na panelach przednim i tylnym i będziemy dalej dookoła sobie pracować. I teraz słuchajcie, no najprostsza rzecz, po prostu dookoła pracujemy tym samym wzorem, z tym, że teraz jeśli zrobiliście sobie tutaj oczka łańcuszka. Ja jeszcze Wam zapomniałam powiedzieć, że może się oczywiście niekoniecznie tak zdarzyć, że potrzebujecie w ogóle te oczka, bo możecie tak naprawdę robić tą długość dotąd, dopóki nie uzyskacie odpowiedniej szerokości. Ja tak naprawdę nie umiem Wam powiedzieć, jak to będzie właśnie przy innych rozmiarach, ale być może tak właśnie będzie, że osoby tak samo, te, które właśnie potrzebują
tutaj dłużej, tak naprawdę budują też większą szerokość, więc nie umiem Wam powiedzieć, ponieważ ja przerabiam tylko na rozmiar między S a M i u mnie właśnie dlatego nie potrzebuję tutaj rozszerzania, ponieważ doszłam do momentu, w którym mam odpowiednią wysokość i szerokość. Ale tak jak mówię, zawsze można sobie tutaj rozszerzyć. I zobaczcie, tutaj mam relief, ten, który miałam po boku, więc robię relief, pomimo że tutaj jest taka dziura, to przerabiamy jak relief. Natomiast ja miałam tutaj jedno oczko, więc po prostu robię zwykły słupek, czyli wbijam się w taki sposób, żeby pobrać dwie pętelki, z tyłu mam taką jedną i przerabiam słupek, po prostu. Natomiast kolejnym oczkiem jest oczywiście relief, więc przerabiam relief. I teraz uwaga, jeśli u Was tych oczek jest więcej, bo na przykład zrobiliście 5 i tak w środku pomiędzy reliefami musicie zrobić zwykłe słupki, ponieważ nie macie na czym zrobić tego reliefu. Czyli ile byście nie mieli tutaj oczek, zawsze robimy słupek. Może to być 3 słupki, 5 słupków, 7, każda liczba nieparzysta, dlatego że musimy po prostu zrobić pomiędzy, tak, pomiędzy reliefami, a pomiędzy reliefami musi być liczba nieparzysta. Z tym, że różnica później w następnym okrążeniu dopiero będzie widoczna, ponieważ ja w następnym okrążeniu będę przerabiała już tak, relief, słupek, relief, a Wy musicie na przykład przerobić relief, słupek. Jeśli macie kolejny słupek, to z kolejnego zrobić relief. Dosłownie w taki sam sposób, czyli wbić się pod i zrobić relief. I później znowu słupek i relief, tak? Do momentu, aż uzyskacie po prostu ciągłość wzoru, żeby po prostu się nic tutaj nie pogubiło. Czyli Wy dopiero w drugim okrążeniu na tych słupkach budujecie reliefy, tam gdzie Wam po prostu wychodzą, tak? Żeby było, tak jak Wam powiedziałam, we wzorze, czyli relief, słupek, relief. Ja już Wam tego nie będę w stanie pokazać, bo nie będę miała na czym, ponieważ mam tutaj zwykły jeden słupek. Jedynie Wam mogę pokazać przy następnym okrążeniu jeszcze raz, jakby wyglądał relief na słupku, ale myślę, że to już jest tak naprawdę bardzo proste, wyregulować sobie tutaj ten wzorek. No i słuchajcie, robimy tak cały czas dookoła. Oczywiście dokładnie to samo zrobię z drugiej strony, czyli jak dojdę do tego momentu, zrobię relief, słupek, relief. Więc przerobię to okrążenie i jeszcze raz Wam pokażę już to moje drugie okrążenie, jak będzie wyglądało. I zobaczcie, ja już przerobiłam sobie pełne okrążenia, czyli dokładnie to samo mam z jednej, jak i z drugiej strony, przerobione w taki sam sposób. I teraz ja robię już dokładnie tak samo, jak wzór dyktuje, czyli cały czas relief, cały czas słupek. Wy natomiast, tak jak mówiłam, jeśli mieliście tutaj więcej słupków, to musicie sobie właśnie teraz odpowiednio zrobić na nich reliefy. Czyli tak jak mówiłam nam na początku, ja nie jestem w stanie Wam tego dokładnie pokazać, ponieważ zrobiłam tylko jedno oczko. Natomiast tak jak prowadzi wzór, robimy raz słupek, raz relief. Tak? Czyli w tym momencie ja powinnam zrobić tutaj zwykły słupek, Wy natomiast przy pierwszym słupku oczywiście robicie pierwszy słupek, natomiast przy kolejnym słupku już musicie z kolejnego słupka zrobić relief, tak? Czyli zamiast zrobić relief, słupek, po prostu wbijacie się w taki sam sposób jak do reliefu i przerabiacie sobie relief, tak? I później znowu słupek, czyli tutaj musicie sobie po prostu dopasować do wzoru ilość tych słupków, którą tutaj dołożyliście. Ok, mam nadzieję, że to jest jasne i ja przerabiam sobie mój już panel środkowy, dojdę do pewnej wysokości, pokażę Wam, jak to u mnie wyglądało i oczywiście zakończenie i jeszcze zostaną nam rękawki. I ja już prawie skończyłam sobie dół, jednakże jeszcze nie wykańczam, ponieważ nie wiem, ile mi zejdzie na rękawki i ewentualnie jeszcze sobie długość dorobię. Więc teraz pokażę Wam, jak zrobić sobie rękawy. Oczywiście rękawy mogą być długie, krótkie, ponieważ ja robię bardzo gruby ten sweter, stwierdziłam, że to będzie bardziej taka kamizelka pod t-shirt z długim rękawem, więc u mnie ten rękawek nie jest jakiś długi. Natomiast ja Wam pokażę właśnie, jak teraz sobie wykończyć ten rękawek. I ja jeszcze na końcu powiem Wam, że oczywiście każda dziura, która tutaj powstanie, może być zszyta od wewnątrz. Czyli tak naprawdę, ponieważ mój sweter i tak jest, zobaczcie, taki przewiewny z dziurkami, więc nie jest to jakieś koniecznie dokładnie zszycie, ale jeśli macie jakiekolwiek tutaj dziury, zawsze można pod rękawem zszyć.
Ok, czyli ja pokazuję na drugim rękawku. Zaczynamy od tutaj miejsca, gdzie mamy pachę. I Wy wybierzcie sobie Wasz środkowy słupek, ponieważ ja miałam tylko jeden tutaj słupek, więc doczepię włóczkę właśnie w tym miejscu. Jeżeli, nie wiem, nabraliście 3 słupki, to weźcie ten środkowy, ponieważ to jest miejsce pod pachą, czyli tak, żeby szef był równo pod pachą. Czyli jestem dokładnie w tym miejscu, w którym Wam mówiłam, czyli jestem tak naprawdę pod pachą. I teraz wybieram sobie ten słupek, który był tutaj u mnie jako ten dodawane oczko tutaj. Je widać pomiędzy właśnie tą linią reglanową, która tutaj szła. Jest ten nasz słupek. I trzeba się po prostu wbić tutaj mniej więcej w oczko, wybrać sobie jakieś pętelki. Najlepiej właśnie jakieś 2 i doczepić włóczkę. Ok, czyli tak, robię sobie pętelkę podstawową, doczepiam, robię oczko łańcuszka, następnie robię narzut, jeszcze raz wbijam się w podobne miejsce i przerabiam sobie słupek. On będzie troszeczkę taki niższy, ale ja do końca nie chcę robić tutaj łączeń, więc od razu przerobię sobie tutaj słupek i zaznaczę sobie oczkiem tutaj, znaczy markerem. Następnie ja zdecydowałam, że nie będę zbytnio dodawać tutaj oczek, pomimo że widzę, że są jakieś dziurki, ponieważ ja nie chcę mieć zbyt szerokiego tutaj rękawu. Ja go też nie zwężam, nie skracam, nie robię żadnych zmniejszeń. Jeśli Wam to nie przeszkadza, możecie w miejscach, w których widzicie, pododawać sobie jeszcze słupki, tylko pamiętajcie, że musi Wam iść zgodnie z wzorem. Czyli ja tak naprawdę po tym słupku mam tutaj relief, czyli po prostu zrobię teraz relief, dokładnie w tym samym miejscu, wykorzystam ten słupek, następnie od razu tutaj po tym moim reliefowym słupku od razu przechodzę na oczka, które miałam tutaj z mojego rękawa. Czyli tak naprawdę kolejnym moim oczkiem jest słupek. Nie mogę zrobić reliefu, bo mam tutaj relief. Więc wbijam się w oczko, które od razu tutaj widzę i przerabiam sobie słupek. Następnie idę zgodnie właśnie z wzorem, czyli relief. I to już są oczka, które ja tutaj mam w rękawie, które dokładnie są takie same. Więc zobaczcie, zaczynałam od środka i zrobiłam tak naprawdę tutaj jeden relief, tak? I teraz słupek, czyli tak naprawdę pod rękawem jak gdyby mam 3 oczka dodatkowe, ponieważ zabieram relief, słupek i relief, czyli tak naprawdę to, co było tutaj w tej części, to co szło tutaj, tak naprawdę te reliefy były z naszego tutaj naszej linii reglanowej. Ja je też zabieram jak gdyby do rękawa. Zobaczcie, to jest dosłownie dokładnie ten relief, który mi tutaj idzie. On najpierw został zabrany na dół, a teraz jeszcze raz zabieram na rękaw. Czyli tak naprawdę rękaw mi się tutaj rozszerza jak gdyby o 3 te oczka. Nie wiem, czy widzicie, o relief, o słupek, który został dodany wcześniej i o ten relief. I zobaczcie, pomimo że ja właśnie mam tutaj taką dziurkę, tu, nie dodaję tutaj nic więcej, bo pamiętajcie, że jeżeli byście chcieli to dodawać, to zawsze musicie tak dodać, żeby Wam się zgadzał wzór. Jeżeli macie tu relief i chcielibyście tu dodać słupek, musielibyście jeszcze raz dodać relief, czyli tak naprawdę po 2 oczka, a tą dziurę można delikatnie sobie zszyć. Ja po prostu biorę nawet tą włóczką, którą tutaj mam, można pomału sobie po prostu pozszywać. Ja już tak zrobiłam. I w ogóle nie widać tych dziurek, delikatnie pozaciągałam sobie niteczki. Więc tak naprawdę do mojego rękawa, do tych wszystkich oczek, które tutaj mam, dorzucę tylko 3, czyli ten słupek, który był wcześniej i 2 reliefy. I tak będę szła po kolei. Czyli tak, przerobię sobie teraz cały ten rękaw, dojdę do miejsca, w którym powinnam dojść do tego miejsca, w którym mam tutaj ten relief. Nie wiem, czy go tutaj dobrze widać. Ja mam sobie zaznaczonego, on idzie tak prosto. To jest ten mój relief. Ja podbiorę oczko z tego reliefu, czyli będzie słupek, relief i ostatnim oczkiem to jest tak naprawdę słupek, który już tutaj jest. Czyli ja podbiorę tak relief, żeby on był ostatni, tak? Czyli musi się dokładnie wzór zgadzać. I zaraz Wam pokażę dokładnie, jak to będzie wyglądało.
Ok, przerobiłam sobie cały rękaw i z powrotem jestem tutaj na dole. Ja Wam oczywiście nie powiedziałam, ale jeśli macie tutaj więcej tych oczek, czyli tak naprawdę na przykład mieliście 3 słupki, to jeżeli w środkowym słupku zaczęliście, doczepiliście i zrobiliście słupek, to w kolejnym robicie słupku relief, czyli ja wykorzystuję oczka, które mam pod spodem. Nawet jeżeli macie tutaj po prostu słupek pod spodem, to wykorzystajcie go do zrobienia sobie reliefu. Jeśli nie chcecie, to możecie się wbić w oczko, w którym właśnie tam był słupek i zrobić słupek po prostu, a dopiero w drugim okrążeniu zrobić relief. Ale ja z reguły wykorzystuję to, co mam pod pachą, żeby właśnie była ciągłość, czyli gdybym miała tutaj zwykły słupek, bo bym miała dodane, to bym po prostu zrobiła na nim relief, jeżeli by była kolejność reliefu. Jak gdyby podebrane tutaj spod spodu. Tak? Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Czyli pamiętajcie, że Wy musicie przerobić te wszystkie słupki, które dodaliście sobie. Ja dodałam jeden, więc przerobiłam jeden. I na boku powinny być zawsze te reliefy, które idą z linii raglanowej. I tak jak tutaj pokazuję Wam, doszłam do momentu, w którym miałam, może tutaj będzie widać, to będzie na pewno widać, jak będziecie robić, że ostatnim moim oczkiem znowu pomiędzy reliefem, tu jest moja linia reliefowa, ona biegnie tak, był właśnie słupek. To był ostatni słupek od rękawa, jego tutaj widać, to był ten słupek, więc ja zrobiłam sobie tutaj w tym miejscu słupek. I teraz, tak jak powiedziałam Wam, ostatnie moje oczko, pomimo że mam taką przerwę, to będzie zrobienie sobie reliefu, tak? Czyli ja po prostu robię sobie mniej więcej w miejscu gdzieś tutaj po środku, nie musi być dokładnie tu czy tu, po prostu zaczepiam tak, żeby sobie zrobić tutaj ten relief. I teraz mam tyle samo oczek, co w pierwszym rękawie, więc pamiętajcie, że Wy musicie zrobić dokładnie to samo w 2 rękawach i w zależności ile macie oczek, ile dodaliście. I teraz już to jest moment, kiedy ja łączę, kiedy tu miałam ten słupek, natomiast ja nie łączę, tylko po prostu idę dalej, robię jak gdyby właśnie w tym miejscu słupek, czyli robię narzut, wbijam się oczywiście w to oczko, ale od razu robię sobie w nim słupek. Coś takiego. I dalej oczywiście przerabiam relief. I teraz już idę tym ciągiem, który mam tutaj, czyli słupek, relief, tak? Że ostatni znowu jest tutaj słupek. Już nie muszę tego znaczyć, bo wiem, że idę dookoła, że wzór mi się zgadza, że to jest moja tutaj początkowa linia, ten słupek, ona troszeczkę tutaj inaczej będzie wyglądać, natomiast te wszystkie dziury, które tutaj powstaną Wam, ja po prostu złączę ze sobą, tutaj zszyję. Nie dodaję więcej oczek, w taki sposób to wykańczam, ponieważ nie chcę mieć zbyt szerokiego rękawa. I teraz robimy dokładnie tak, jak tutaj prowadzi nas wzór. Pamiętajcie, że my to robimy w kolejności zgodnie ze wskazówkami zegara, czyli idziemy od prawej do lewej strony i tak kontynuujemy wzór, jak robiliśmy dotychczas. Czyli zobaczcie, tu już jest bardzo prosto, już wszystko widać. Przerabiamy sobie wszystkie oczka tak samo. Czyli tak naprawdę zrobienie rękawa polega tylko na tym, żeby podebrać oczka, które dodaliście wcześniej. Jeśli dodaliście jedno, tak jak ja, to tak naprawdę podebrałam to jedno oczko, zrobiłam sobie tam słupek i te oczka, które miałam z reliefu, również muszę wykorzystać, żeby była ciągłość wzoru, ponieważ rękawy kończyły mi się po obu stronach słupkiem i rozdzielał je relief. Natomiast jeżeli ja ten relief wzięłam do panelu przedniego i tylnego, to również muszę wziąć jak gdyby w tym miejscu do rękawów, żeby zgadzał się po prostu wzór. Tak naprawdę też nie musicie się dokładnie trzymać tej instrukcji, którą ja mówię, po prostu popatrzcie, gdzie możecie, jak biegnie wzór, nie bójcie się dodawać słupków czy reliefów w danych miejscach. Wzór po prostu się musi tylko ze sobą zgadzać i liczba oczek przy obu rękawach. I tak jak mówię, ja się tymi dziurkami nie przyjmuję, ja sobie po prostu je delikatnie zszyję. Tak naprawdę tego też nie będzie po prostu tak widać. Ok, czyli przerobię sobie jeszcze to okrążenie i jeszcze raz Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. I przerobiłam sobie już tutaj drugie okrążenie, jestem pod pachami i znowu zobaczcie, już tutaj nie mam żadnego łączenia, po prostu kontynuuję ten wzór, zachowując właśnie nasz ściek, tak? Czyli raz relief, raz słupek. Tak jak mówię, mam tutaj lekką dziurkę, ale ja ją sobie niebawem zszyję i w ogóle nie będzie tego widać.
Oczywiście, tak jak mówiłam, można w tych miejscach porobić więcej słupków, ale ten wzór akurat wymaga, że jeżeli robicie jakiekolwiek słupki, to musicie tak zrobić, żeby po prostu pasowały zgodnie z wzorem, czyli prawdopodobnie musiałabym tu dodać nawet 2 słupki, jeden słupek, jeden relief, żeby zniwelować to, bądź po prostu zrobić ten relief też mogłam tutaj bliżej, ale tak jak mówię, nie ma znaczenia, idę sobie dookoła, a jak już zrobię ten rękaw, to sobie go zszyję. I oczywiście musicie zrobić tyle samo rzędów w pierwszym, co w drugim rękawie. Można tutaj sobie je łatwo policzyć, zaczynając od tego, żeby były dokładnie tak samo, liczyć sobie tutaj słupki jako rzędy, bądź też zapisywać. I jak zrobię ten drugi rękawek, to powiem Wam, jak ja tutaj sobie go jeszcze wykańczę. Nie robię tu żadnych ściągaczy, ponieważ, tak jak mówiłam, to nie jest sweter z długim rękawem, tu ma być luźno, ja będę tu ubierała sobie t-shirt z długim rękawem, więc on ma być luźno, więc jedynym zakończeniem jest tutaj taki ściek, który oczywiście za chwilkę Wam pokażę, i to samo będę robiła na dole. Czyli ja na dole też zrobię ten sam ściek. Potrzebuję go zrobić, bo tak jak widzicie przy tej włóczce, przy tych tkaninach, ona mi się tutaj zawija, zakręca, nie wiem jak przy innych. I też potrzebuję po prostu ładnie odrębić, wyobrębnić, żeby ona się tutaj ładnie układała, ten sweter, ta koszulka, ta kamizelka. Natomiast Wy, jeśli chcecie, możecie sobie jak najbardziej zrobić ściągacz, ale ja już nie robię ściągacza, żeby on nie był taki ciężki wizualnie, bo on już jest gruby i nie chcę go jeszcze specjalnie tutaj robić mu ściągacz. Jeśli potraficie, możecie zrobić ściągacz bardzo podobny z reliefów przednich i tylnych, bądź też wybrać sobie jeden z moich pomysłów na ściągacz, które mam na innym kanale. Również sweterki przerabiam w inny sposób, inne ściągacze. Natomiast tutaj pokazuję tylko takie delikatne obrębienie, więc kończę rękaw i pokazuję, jak to zrobić. Ja już skończyłam prawie mój sweterek, już mam obrębiony jeden rękaw i dół. Tak jak mówiłam Wam, robię takie delikatne obrębienie, nie robię ściągacza. Jeśli chcecie, zróbcie po swojemu ściągacz. Więc tak, żeby zrobić ostatnie obrębienie, kończę tutaj mniej więcej w tym rzędzie, kiedy zaczynałam. I tak naprawdę będzie to bardzo proste, ponieważ od razu, kiedy na przykład tutaj skończyłam na środkowym słupku, przechodzę do zrobienia oczek ścisłych z narzutem, czyli robię sobie narzut, wbijam się w kolejne oczko, przekładam i przekładam przez 2 pętelki. Robię to mniejszym szydełkiem, 4 mm, dzięki temu ładnie się właśnie ta krawędź tutaj nam zaokrągli. I robię tak dookoła, czyli wbijam się w całe oczko, przekładam i przez 2, z tym, że tutaj zapomniałam sobie zaznaczyć pierwsze oczko, to jest to. Zaznaczcie sobie pierwsze oczko i przeróbcie dookoła oczka ścisłe z narzutem. I przerobiłam sobie już pierwsze okrążenie. Następnie robię dokładnie to samo, z tym, że to oczko, które tutaj zaczynałam, jeszcze raz robię oczko ścisłe z narzutem w całe oczko, a dopiero od następnego robię w tylną pętelkę. Wiem, że to nie do końca widać, ale w pierwszym musiałam tutaj zrobić, ponieważ tej tylnej pętelki jeszcze nie widać. Natomiast jak już przejdziecie dalej, to zostawiacie sobie tą pętelkę tutaj, czyli ona ma tutaj być widać, a za tą pętelką znajdziecie taką trzecią, ostatnią tutaj i właśnie trzeba się wbić w nią, tak żeby było widać tutaj te łańcuszki. Mam nadzieję, że gdzieś tam te kolorki można zobaczyć. Wiem, że to ciężko przy ciemnych kolorach, ale może to, co mówię, będzie przydatne. Czyli tak, zobaczcie, tylna pętelka i również przerabiamy sobie oczka ścisłe z narzutem cały czas dookoła. W taki sposób, że właśnie będzie nam tutaj widać ten łańcuszek i drugi łańcuszek. I przerabiamy tak dookoła. I zrobiłam drugi rządek, dochodzę tutaj do miejsca, gdzie miałam początkowy łańcuszek. Już teraz odcinam sobie włóczkę i robię na końcu oczko ścisłe, z tym, że robię troszeczkę inaczej. Po prostu wbijam się szydełkiem od tej wewnętrznej tutaj strony. Oczko, które by teraz było przerabiane, czyli też również tylna pętelka. Czyli tak jakby kolejne oczko, ale przekładam tą pętelkę przez to oczko tutaj i tu na końcu przekładam i zaciskam.
oczko ścisłe i w ten sposób mam bardzo mało widoczne łączenie. I oczywiście wszystkie włóczki trzeba pochować. To by, słuchajcie, było już na tyle. Sweterek gotowy. Jeśli chcecie sobie zrobić... Oj, przepraszam, bo chcę Wam pokazać jeszcze tutaj golf. Ja tego golfu tutaj nie wykańczę, ponieważ ja chcę, żeby on tak luźno się zawijał. Poza tym podejrzewam, że po wypraniu on jeszcze zupełnie inaczej się będzie zachowywał, ale jeśli Wam przeszkadza, bo na przykład Wam się wywija, bo zrobiliście sobie krótszy, to również takim samym sposobem, co na rękawie, możecie doczepić włóczkę i sobie tutaj ładnie obrębić dookoła. Mamy również tutaj ładne oczka, więc to samo można zrobić. Ja najpierw wypiorę i sprawdzę, jak się będzie po praniu zachowywało i jeśli będzie mnie to denerwowało, to również zrobię takie wykończenie. Więc mam nadzieję, że podoba Wam się pomysł na kolejny zimowy sweterek. Mój będzie bardzo tym razem ciepły i gruby. Mam nadzieję, że skorzystacie z pomysłu i również przerobicie sobie takim sposobem sweterek. Także serdecznie dziękuję i do usłyszenia.